Witam Państwa. Dzisiaj materiał, który obiecałem, który wygrał w ankiecie, to znaczy jak budować klatkę piersiową. Przypominam, że są jeszcze miejsca na kurs Power Building, który poprowadzę wraz z Big Mike'iem 16 marca. Ja część treningowa, Big Mike dieta, suple. No i już na 100% 30-31 marca Poznań, trójbój siłowy wraz z Grześkiem Wałgą. Więcej w opisie filmu i w komentarzach. Tam są zapisy. No i kod na pleciak 69. Jeśli chodzi o kwestię techniki wyciskania. Jeśli to robisz z mostkiem, ale nie takim wielkim, jak robią niektórzy truboiści czy tam wyciskacze, neutralny mostek, ściągasz łopatki i wyciskasz, jest dla nas korzystniejszy z dwóch powodów. Pierwszy powód, dla nas najważniejszy, zwiększa to aktywność piersiowego. Drugi powód, jest to dla nas korzystniejsze pod względem bezpieczeństwa. Dlaczego? Ponieważ nastaw ramienny jest w korzystniejszym ustawieniu, przestrzeń podbarkowa jest większa i w tym ustawieniu nie dochodzi albo zmniejsza się prawdopodobieństwo podrażnienia struktur naszego kompleksu barkowo-ramiennego. Ale czekaj. Czy część kulturystów, nie będę wymieniał nazwiska, mówiło, że wyciskanie jest od dupy i lepiej wyciskać na maszynie, ponieważ nie czuje klatki piersiowej oraz boli go to, jest kontuzjogenne? Było tak? Chyba tak było. Dlatego dzielimy kulturystów na tych, co się edukują i kulturystów, którzy powielają mity. I tych nie chcemy, tych unikamy, ponieważ robią wiele błędów, dokonują złych analiz, złych doświadczeń. Nie, szukamy tych, którzy chcą się edukować. I takich się trzymajcie. Piersiowy większy rozpoczyna się 3 częściami, to znaczy obojczykowa, mostkowo-żebrowa oraz brzuszna, której często może brakować. I to wszystko ścięgnem przyczepia się do kości ramiennej, a dokładnie do grzebienia guzka większego kości ramiennej. Główne czynności to przede wszystkim jest najsilniejszy mięsień, który przywodzi i opuszcza ramię. Oprócz tego pociąga łopatkę do przodu, przywodzi przyśrodkowo oraz do przodu ramię, opuszcza ramię, gdy jest uniesione oraz obraca je do wewnątrz. No i jest to też mięsień wdechowy. No to jedziemy z tematem. Pytanie pierwsze. Czy szerokość chwytu ma wpływ na zaangażowanie piersiowego? Tak, część mostkowo-żebrowa przy szerokim chwycie, natomiast część obojczykowa przy wąskim uchwycie. 2. Czy nachylenie ławki też ma wpływ na zaangażowanie piersiowego? Tak. Głowa mostkowa przy skosie dolnym bądź płasko, a obojczykowa od 30 do 56 stopni. Czy większe ciężary zwiększają aktywność piersiowego? Tak. Ale obciążenie rzędu 70 do 90% jest w zupełności wystarczające. Ponieważ już przy 80% ciężaru maksymalnego piersiowy ma prawie maksymalną aktywność. Co ciekawe, mamy to potwierdzone w badaniach z 2017 roku. Henry Król wraz z współautorzy zbadali aktywność piersiowego w wyciskaniu leżąc. No i co się okazało? Zresztą autor główny tych badań jest moim byłym promotorem z doktoratu. Ale wróćmy do tematu. Powyżej 90% ciężaru maksymalnego aktywność piersiowego była mniejsza od tricepsa i przedniej części naramiennego. Stąd umiarkowane obciążenia mogą być optymalne do rozwoju piersiowego, co jest podpowiedzią dla kulturystów, dlaczego ich trening był wcześniej nieskuteczny, ponieważ maksowali. W jakim celu wykonuje się supinację czy tam wyciskanie pod chwytem? Oczywiście zwiększa aktywność części obojczykowej. Co najlepsze, jest ona większa niż w wyciskaniu wąskim. Jaki jest największy błąd podczas budowania planów treningowych? Chodzi o niewystarczającą objętość na inne płaszczyzny dla piersiowego, stąd może prowadzić do asymetrii. Nie możesz tylko wyciskać, czyli robić tylko wyciskanie leżąc. Więc sama symetria staje się ważniejsza niż wielkość. Badania udowadniają, że jeśli czujesz piersiowy podczas wyciskania, skupiasz się wewnętrznie, wtedy aktywność piersiowa będzie większa. Większa od osób, które skupiają się zewnętrznie, to znaczy i celem jest tylko wyciśnięcie sztangi. Więc czucie mięśniowe jest jak najbardziej wskazane. Teraz przejdziemy do ćwiczeń, zobaczymy, które ćwiczenia są efektywne w budowaniu klatki piersiowej, ale muszę przypomnieć, że bardzo ważną kwestią jest to, aby tutaj przyjąć albo zachować zasady budowania mięśni, czyli hipertrofii i o tym musicie pamiętać. Musi być odpowiednio silny bodziec, aby wywołać hipertrofię, aby doprowadzić do dużego mechanicznego obciążenia. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ część osób w komentarzach pisała w tych 2 ostatnich merytorycznych filmach, nie z Parisem i z Napyciokiem, pisała, że co to jest EMG, oto o niczym nie świadczy i tak dalej, i tak dalej. Panowie, czy tam dzieci, my o tym wiemy.
Nie będę powtarzał o rzeczach oczywistych, ale dzisiaj powtórzyłem celowo, więc powtarzam się jeszcze raz. Samo napięcie o niczym nie świadczy. Nie świadczy o tym, że dany mięsień jest agonistą, nie świadczy o tym, że wywołamy hipertrofię. Musi być odpowiednio silny bodziec i musimy też dostawić odpowiednią objętość. Ale EMG jest dla Was podpowiedzią, jak trenować, jak ćwiczyć, aby było efektywnie i celować w to, co chcesz. Przechodzimy więc do analizy EMG. Badania są zgodne, że wszelkie formy wyciskania, czy handlami, czy ze sztangą, są skutecznymi ćwiczeniami, jeśli chodzi o rozwój piersiowych. Ale też skutecznymi ćwiczeniami są krzyżowanie linek na wyciągu, rozpiętki, a nawet zwykłe pompki. Co najlepsze, bardzo fajne badania dokonał Brett Contreras. U niego najwyższą aktywność wykazało wyciskanie gilotynowe. I już mówię, jest to ćwiczenie niebezpieczne, ale nie jest zakazane. Jeśli masz odpowiednią mobilność, stabilność, możesz to ćwiczenie wykonywać. To dzisiaj wszystko. Planuję zrobić drugą część i tam przeanalizujemy ćwiczenia, przeanalizujemy technikę ćwiczeń, pokażemy technikę ćwiczeń oraz zaprezentuję Wam plan treningowy, aby poprawić naszą klatycycę. Łapy nie ma.